Dziś upływa dokładnie rok, od kiedy zaczęliśmy nagrywać ten materiał. Aktualnie trwa Warsaw Gallery Weekend, czyli jedno z najważniejszych wydarzeń dla świata sztuki, a my znajdujemy się na Placu Zbawiciela, czyli tuż obok miejsca, w którym prezentowana jest najnowsza praca Wiktorii Walędzik, czyli bohaterki tego materiału. Zanim zobaczycie najnowszą rzeźbę Wiktorii, chciałbym, żebyście trochę ją poznali i zobaczyli, jak pracuje. W tym celu musimy cofnąć się o rok. Znajdujemy się w Galerii Serce Człowieka, która w 2021 roku mieściła się przy Nowym Świecie. Zanim pokażę wam najnowszą pracę Wiktorii, chciałbym, żebyście zobaczyli, czym artystka zajmowała się do tej pory. Na wystawie w Sercu Człowieka Wiktoria zaprezentowała rok temu jedną ze swoich najbardziej znanych rzeźb, czyli Łabędzia. Praca została zainspirowana pojęciem sukcesu i tym, jak wizualnie współczesny sukces można pokazać. I dla mnie jakieś takie bardzo mocne skojarzenie to były takie majestatyczne rzeźby albo jakieś ornamenty w prywatnych mieszkaniach, które bardzo często są związane ze zwierzętami albo przedstawiają elementy zwierząt, na przykład lwy, krokodyle, węże. I idąc tym tropem pomyślałam, okej, a zobaczmy, jakie są dostępne w ogóle ozdoby na takim bardziej przyziemnym poziomie cenowym. I to zwykle są ozdoby ogrodowe i chciałam je połączyć w jedną hiperozdobę. Wybierałam te, które mi się wydawały bardziej cool. Łabędź to jest pierwsza rzeźba, w której pomyślałam o tej interakcji widz-obiekt i pomyślałam, że byłoby super, gdyby ludzie gdyby po prostu odbiorca mógł być też częścią i dopełnieniem kompozycji. I tak właśnie powstał pomysł, żeby w centralnym punkcie można było usiąść, można było sobie zrobić po prostu... Ja też nie mówiłam wprost, że hej, można sobie robić zdjęcia na tym łabędziu, ale on jakoś automatycznie staje się obiektem do zdjęć. Prace Wiktorii teleportują mnie trochę do przeszłości i czasów dzieciństwa. Wyglądają jak scenografia ze świata baśniowego, więc kiedy widzi się tak niezwykłe hybrydy i jest miejsce na człowieka, miejsce na ciebie, to masz absolutnie od razu ochotę w to wejść i tam zaingerować. Moja sztuka raczej nie jest zbudowana z kiczu, ale bardzo mnie fascynuje kicz. Bardzo. Dużo moich inspiracji właśnie pochodzi z takich codziennych rzeczy, z jakichś codziennych ozdóbek. Do najnowszej pracy, którą teraz robię, inspirację zebrałam na straganie we Władysławowie. Znajdujemy się obecnie w pracowni Wiktorii Walędzik, zaaranżowanej w dawnej owczarni pod Warszawą. Artystka pracuje aktualnie nad 2 rzeźbami. Pierwszą z nich jest wanna, w której kobieta kąpie się razem z gigantyczną ośmiornicą. To ja układam takie czaszki. Bo sobie wyobraziłam, że jak ośmiornica by na przykład układała człowieka z muszelek, no to albo w ogóle jakieś rzeczy związane z człowiekiem, no to ona na przykład może widzieć na dnie dużo czaszek. To jakby jest bardziej zbiór tego, jak tutaj widziałam, że ktoś wykończył sobie z muszelek rzeczy. Bardzo mi się podobało wykładanie z takich małych. A tutaj to są właśnie 2 sytuacje z ośmiornicą. Zależy mi na tym, żeby moje rzeźby były w ludzkiej albo około ludzkiej skali. Moje punkty odniesienia to są zazwyczaj rzeczy albo osoby, które są obok mnie. Jeśli chodzi o postać, to właściwie jestem ja, sama dla siebie punktem odniesienia. Ja właśnie bardzo lubię też, na przykład nie robię te rzeźby i że one czasem są jakie są, albo że tu jest coś krzywo, że ta pizzerka jest jakaś tam odbiegająca od ideału, ale właśnie dlatego, że sama po prostu to robię. I że to dzięki temu nabiera tego takiego charakteru i jest też bardziej o mnie, bardziej związane ze mną niż jakbym to zlecała. Moim materiałem bazowym jest styropian albo styrodur, zależy od pracy. Zamawiam takie duże bryły pod konkretną rzeźbę i dostaję taki duży prostopadłościan, z którego potem wycinam kształt. Drugą rzeźbą, nad którą Wiktoria aktualnie pracuje, jest koń pożerający kobietę. Wpisuje się on w szereg innych prac artystki, takich jak na przykład gołąb wkładający głowę do rynny albo sfinks, bazujących na obrazach, które artystka znalazła w internecie. Koń jest mocno inspirowany moim przebywaniem w internecie i całą taką kulturą woralefilii, czyli tego, że jest fetysz bycia zjadanym. I odkryłam niesamowite pokłady różnych wizualizacji zjadania na Pornhubie i na DeviantArcie. I właśnie między innymi na Pornhubie znalazłam filmik Zjadana przez konia. I to było przedstawienie po prostu kobiety, która tak stała na prosto wśród koni i ją tak wchłonął
w tych przedstawieniach nie ma gryzienia, ani nie ma krwi, tylko po prostu jest takie bycie pochłanianym i czasem są też ujęcia z wnętrza, że jest ta postać, która tak się porusza w żołądku albo w czymś, co ma sugerować żołądek, ale jest tam cała najczęściej w jakiejś bieliźnie czy po prostu nago. Ale też fakty są takie, że się boję koni. Bo w zoo była taka zagroda ze zwierzątkami, które można głaskać, takie ale gospodarstwo. I byłam tam z dziadkami. Oni mówią, chodź, wejdziemy tam. O, kucyk. I to był taki mały kucyk, zrobisz sobie z nim zdjęcia. Stanęłam obok, a on po prostu mnie ugryzł w ramię. Moje pierwsze prace, jakby w ogóle się wstydziłam tego w moich pierwszych pracach, że one nawiązują do autoportretu albo że są związane ze mną tak z moją prywatną jakąś historią. I na przykład moje prace licencjackie, na które między innymi składały się takie prace z prętów, wszystkie były związane z jakąś moją prywatną historią, ale w ogóle tego nie powiedziałam, nawet na mojej obronie, jak byłam pytana o te prace, bo się wstydziłam. Nie wiem dlaczego, po prostu uważam, że to nie jest w ogóle cool. A teraz uważam, że to, o czym mogę opowiedzieć najdokładniej i jakoś tak najbardziej autentycznie, to są właśnie jakieś moje doświadczenia albo moje marzenia. I tak mam taką pracę, gdzie jest niedźwiedź z prętów uprawiający seks z kobietą. I na mojej obronie magisterskiej mówiłam, że tak, to właśnie wychodzi z internetu, z badania fetyszy, jakiejś takiej seksualności, którą możemy znaleźć. No, a fakt jest taki, że po prostu mi się śniło, że ja poznałam superbohaterskiego niedźwiedzia i że to był taki człowiek, który miał superbohaterską formę jako niedźwiedź i po prostu uprawiałam z nim seks. O Boże, to moi rodzice będą oglądać. Dobra, trudno. Twórczość Wiktorii Walędzik zauroczyła mnie taką swobodą i takim humorem delikatnym, ale to jest taki humor, który wynika z kultury, która nas otacza. Same w sobie prace mają ogromną siłę, która powoduje, że ludzie po prostu wariują i chcą zrobić zdjęcie. I można było powiedzieć, że są trochę opętani przez właśnie tą energię. Kolesie na Tinderze z moimi rzeźbami są super. Widziałam 2 razy takich. Jeden był w Gdańsku i miał zdjęcie na łabędziu. I to po prostu takie miłe, że ktoś uważa, że zdjęcie na mojej rzeźbie może mu pomóc dostać mecza i że uatrakcyjni jego profil. To jest bardzo miłe. A drugi raz, to jakaś osoba w Warszawie miała zdjęcie po prostu zoom na mojego gołębia z CSW. I co ciekawe, dałam parę tej osobie, ale ona mi nie dała. Przenosimy się do wytwornego pałacu mieszczącego się w miejscowości Otrębusy pod Warszawą. Razem ze sobą zabraliśmy jedne z pierwszych rzeźb wykonanych przez Wiktorię Walędzik, czyli wilczurki. No to jest moja pierwsza praca, powstała na licencję i pochodzi z mojego szkicu, który powstał na podstawie mojego snu. Śnił mi się magiczny podwodny wilk i go naszkicowałam, a potem wyrzeźbiłam. Tylko że wyszedł bardziej pieskowy, więc stąd jest ani wilk, ani piesek, tylko wilczurek. Te pieski powodują interakcje innych piesków, co jest bardzo ciekawe. Zaobserwowałam nawet na ostatniej wystawie taką sytuację, że piesek wszedł z panią do sali i zaczął szczekać, bo chyba zobaczył kształt tych siedzących istot na ziemi i myślał, że są faktycznie psy. I dopiero potem podszedł, ale dalej był niespokojny, więc to było bardzo ciekawe. Miejsca takie jak to pełnią ważną rolę w twórczości Wiktorii. Na jej Instagramie znajdziemy wiele analogicznych kadrów z przydrożnych hoteli oraz pałacyków. Te wyjazdy można porównać do plenerów malarskich, gdzie artystka nie tylko odpoczywa, ale też szuka inspiracji do nowych prac. Kit po prostu jest uroczy i też mówi bardzo dużo o stereotypach i schematach, które panują w społeczeństwie, o tym, co jest po prostu taką bazową albo łatwą uciechą, albo czymś, co daje nam przyjemność. Czasem staramy się znajdować jakieś wyszukane drogi do tego, a tak naprawdę, nie wiem, lubimy zachody słońca, fajnie jest mieć coś złotego. Fakty są takie, że ja po prostu, jako osoba Wiktoria Walędzik, która mieszka gdzieś, marzy o domku, który na przykład ma złotą kuchnię albo kanapę w skóry krokodyla i tak dalej, i tak dalej. I jakby staram się od tego nie uciekać, tylko do tym podążać.
proces robienia rzeźby jest bardzo satysfakcjonujący dla mnie. No ale proces robienia kształtu to jest pierwszy moment, kiedy widzę ten mój pomysł na żywo w rzeczywistości trójwymiarowej. I już jakby jestem sobie w stanie wtedy bardziej wyobrazić, jak on faktycznie będzie działał i wiadomo, że potem wychodzą kolory, jakieś wykończenie. No, ale kształt już jest. Na przykład już wiem, że jedna noga konia jest prawie dobra, ale reszta jeszcze nie. Niezwykłe w Wiktorii Walędzik jest to, że przy całym jej zakorzenieniu w popkulturze i mediach cyfrowych, w swojej praktyce artystycznej jest ona bardzo konserwatywna. Choć w czasie studiów zajmowała się fotografią i nowymi mediami, to mam wrażenie, że obecnie największą satysfakcję czerpie po prostu z fizycznej pracy z materią. Wiktoria nie zmienia swoich rzeźb w multimedialne instalacje. Nie dodaje do nich dźwięku ani wideo. Jej podejście do rzeźby jest zaskakująco klasyczne, a jednocześnie wydaje mi się, że z powodzeniem udaje jej się opowiadać o naszej współczesności. Chciałam zrobić taką idealną sytuację, takiego spotkania trochę ponad strachem i ponad wszystkim tym, co mnie blokuje, bo jednak czuję, że jestem bardzo oddalona od natury i w ogóle już tak jakby literalnie bardzo boję się pływać. Mam ogromny na przykład lęk przed morzem i tutaj zrobiłam taką sytuację, w której jakby jestem w moim takim bezpiecznym miejscu, w wannie, bo jakby zawsze jak się denerwuję albo jak chcę się uspokoić, to po prostu biorę kąpiel i po prostu spotykam się z taką majestatyczną morską istotą i jestem z nią pogodzona i mam miły czas. Erotyzm w pracach Wiktorii Walędzik czuje się trochę podskórnie, to znaczy wie się na pewno, że on tam jest, ale że znajduje się trochę pod powierzchnią i bardzo trudno go przede wszystkim zlokalizować, nazwać, określić. On jest produkowany przez takie napięcie między tym, co wyśnione, a tym, co realne, ale też przez takim napięciem między tym, co seksualne, a niepokojące, to, co bezbronne, a przemocowe na przykład. Do szlifowania używam głównie 2 narzędzi. Pierwsze to pilniczek, który wcześniej służył mi do manikiury, a teraz wykorzystuję go do rzeźby, albo multiszlifierki. Rzeźba przedstawiająca konia pożerającego kobietę ma już swoje przeznaczenie. Zostanie ona zaprezentowana na zbiorowej wystawie w ramach Warsaw Gallery Weekend w Galerii Lokal 30. Wracamy do punktu wyjścia. Za moment zobaczycie najnowszą pracę Wiktorii w skończonej formie na wystawie poświęconej legendarnej malarce Marii Anto. No tak, koń prezentuje się wspaniale wśród historycznych prac Marii Anto. Razem z Wiktorią Walędzik dziękujemy za uwagę, no i zapraszam na następny odcinek już za 3 tygodnie. Jeszcze wanna. Witam Państwa w Narodowej Galerii Zachęta, na jednej z najgłośniejszych wystaw tego sezonu, czyli Niepokój przychodzi o zmierzchu. Kilkadziesiąt prac świetnych artystów oraz artystek, a wśród nich w głównym holu wanna Wiktorii Walędzik. Mamy to!